Cześć, witajcie na kanale Margaret Lejman. Ja mam na imię Małgosia i dzisiaj Wam opowiem o moich miskach, ponieważ jak pewnie wiecie, zaczęłam tworzyć ceramiczne miski, głównie miski dla dziewiarek, takie z takim wycięciem. Zaraz Wam opowiem o nich, ale najpierw chciałam powiedzieć, że tydzień temu pojechałam na targi w Gdańsku, które się odbywały w Gdańsku. To była druga edycja targów 3 City na drutach. I ja również byłam tam drugi raz z moimi miseczkami. One były troszeczkę inne w tym roku, ale również cieszyły się dużym powodzeniem. W tym roku przywiozłam z targów tylko 3 misy i w zasadzie te misy, no wybaczcie, ale ja będę się tak obierać, bo Biełka się teraz zrzuca swoje zimowe futro i tego po prostu wszędzie to jest, wszędzie mamy te, a ja tylko zbieram, żeby potem, wiecie, no uprząść niteczkę. Naprawdę, więc każdy jeden kosmyczek, czy z czesania, czy jak zrzuci tak na podłogę, to po prostu zbieram, ale wszędzie są te pudełki jej. Ale wracając do tematu, no więc tak, 3 misy są dostępne od ręki, można powiedzieć. Jedna z nich to jest taka piękna czerwona i dziwię się, że nie zeszła, bo jest przepiękna, taka głęboka czerwień, wpadająca troszeczkę w malinę. To są misy, które możecie używać spokojnie. Ja w tym roku zrobiłam takie grubsze, cięższe, bo panie w zeszłym roku mówiły, że ach, za lekkie te miski, za lekkie, fajnie, bo duże, ale za lekkie. I w tym roku się postarałam, zrobiłam ciężkie, więcej gliny używałam. To w tym roku słyszałam oczywiście, ojej, jakie ciężkie te misy, jakie ciężkie. No, nie dogodzisz. Ale tak jak mówię, misa jest naprawdę taka, no, takich kształtów, znaczy takiej wielkości, no, w sam raz myślę na taki kłębuszek. No nie przygotowałam się, nie mam tutaj. Będzie, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to ja bardzo proszę o wiadomość na maila albo telefonicznie. Wszystkie namiary na mnie znajdziecie w opisie tego filmu, także zachęcam do kontaktu. I wtedy podam wymiary. Właściwie to też w opisie filmu na dole będziecie mogli sobie przeczytać, jakie są wielkości tych misek, ponieważ ja jeszcze nie otworzyłam sklepu internetowego. To znaczy ja miałam kiedyś sklep, ale on tak dosyć, no nie za bardzo mi funkcjonował ten sklep. Coś tam było, bardzo dużo miałam tego spamu, włamań i tak dalej. I kupiłam nową domenę i teraz sobie chcę otworzyć nowy sklep. Myślę, że z początkiem czerwca będzie już sklep działał. Tak mam nadzieję. Więc tak, taka czerwona miseczka jest. No ładna jest. Tak. I jeszcze jest taka fioletowa. Taka z 2 dziurkami tutaj też i z wycięciem pięknym. I taka pomarańczowa. I w zasadzie tą pomarańczową to nie wiem, czy sobie nie zostawię. Jeżeli ktoś będzie, przepraszam, jeżeli ktoś będzie chętny, to oczywiście misa jest do wzięcia od ręki. Ale jeżeli nie, to ja sobie taką wiedźmową zostawię miseczkę. Ale wszystko będzie w opisie tego filmu. No a teraz dalej z miskami. No więc tak. Jak przyjechałam z Gdańska, to odpaliłam ten mały piec, ponieważ jak wiecie, jakoś 2 miesiące, chyba w kwietniu, koło kwietnia kupiłam sobie taki piec do prób, bo ja mam duży piec, ja mam piec 190 litrów, to jest naprawdę sporo i żeby go załadować, żeby to było ekonomicznie, no to tak prawdę powiedziawszy, ja jeszcze tej ceramiki tak zawodowo nie robiłam. Teraz to się wszystko zmieniło i faktycznie będę się zajmowała tą ceramiką no non-stop, można powiedzieć. I no już mam plan oczywiście, co tam będzie, co będę lepiła, co będę, tak, ale właśnie po przyjeździe odpaliłam ten piec.
miałam jedną miseczkę, która mi dosychała. Już tylko robótkę sobie wyjmę. Dosychała mi i jak przyjechałam tylko z Gdańska, to włączyłam ten malutki piecyk. On ma tylko 40 litrów, także wiecie co? 2 miski wejdą, nie więcej, albo jeden większy wazon. Ale potrzebowałam takiego pieca na próby i na takie małe jakieś zamówienia. I wiecie co? Wypaliłam taką miseczkę. Tutaj jest to szkliwo, które w zeszłym roku takie miseczki były. No tu przekłamuję, to jest takie bardziej wiśniowe. Ja jeszcze dam zdjęcie, może na zdjęciu będzie lepiej widać. No nie, tutaj to widać jak takie burę, szare i w ogóle. Ale to jest taka mniejsza miseczka. Tak, no i oczywiście już robótkę w niej trzymam, no wiecie. Tak, pod kolor, żeby było wypaść. Ja sobie tą miseczkę kładę jakby tym wycięciem troszeczkę z tyłu, to znaczy z przodu w sumie, z przodu. I jak w ten sposób ciągnę, to spójrzcie. Nie ma żadnego problemu. Po prostu kłębuszek się odbija. A tu może mi się uda tak pokazać. O, zobaczcie, on się tak kręci i się odbija. I nie ma żadnego takiego skoku. Spokojnie można odwinąć. No, teraz muszę go zwinąć, bo jak ta harpaganica tutaj wpadnie, to ojej, będę miała kłopot. No więc tak, taką miseczkę zrobiłam. Wypaliłam najpierw samą glinę surową wypaliłam na tak zwany biskwit, a potem szkliwiłam i znowu wypaliłam. To wypalenie było na szkliwo dzisiaj w nocy. Także ładnie się błyszczy, jest bielutka, taka i w środku też jest biała, a tutaj zrobiłam takie szkło krystaliczne z takimi właśnie, te kryształki się roztopiły i dały taki efekt. To się nazywa szkliwo efektowe. I wiecie co? Jestem zachwycona tym piecem, ponieważ on nie ma programatora. To jest całkowity automat. Działa na zasadzie takiego, nie wiem jak to powiedzieć, takiego patyczka, nie patyczka. To w takim przed użyciem jest proste. To się nazywa bars, czyli batonik po angielsku, ale no, w kształcie jest taki no, kwadratowy jak batonik w sumie. I to jest właśnie program. To jest program. I piec jest amerykański i nie dam się przekonać, że to są złe piece, bo słyszałam opinię, że co ja to kupiłam, skąd ja to mam, gdzie ja to znalazłam, co wy to kupujecie, jakieś badziewie. Nieprawda. Jeżeli Amerykanie coś zrobią i to się sprawdza, to nie trzeba kombinować po polsku. Nastawiam sobie, na przykład wkładam ten biskwit, znaczy wkładam glinę. Nie muszę nastawiać żadnej temperatury, po prostu te batoniki są na odpowiednią temperaturę. Ja mam kilka rodzajów tych batoników i po prostu sobie wybieram. Jeżeli piec osiągnie temperaturę, tą, na której mi zależy, czyli na którą dostosowany jest ten batonik, to po prostu on się wygina i tutaj jest taki, no jak to powiedzieć, taki przełom, no taka blaszka, która po prostu uwalnia się pod wpływem tego zgięcia i piec się wyłącza. Voila, to wszystko. Żadne krzywe wypału, żadne zmiany, kombinacje, a może tak, a może śmak. Nie. Mam szkliwa na taką temperaturę, w takim zakresie. Mam batoniki na odpowiednią temperaturę. Wkładam do pieca, idę spać, rano wyciągam. Nic nie jest pęknięte, nic nie jest zarysowane, nic nie jest po prostu uszkodzone. Magia. Tak. Także, no oczywiście nie jest to ekonomiczny piec, dlatego że to jest piec nie na siłę, to jest piec na taką wtyczkę do prądu, normalnie na 230. Nie jest duży, jak wspominałam, ponieważ się mieszczą tylko 2 miseczki. Takie jak ja robię, 2 miseczki.
No, ale jak tylko mi wysną, nie wiem, może już w poniedziałek, drugą próbę zrobię w tym piecu na biskwit i na szkliwo, troszkę inne, bo to robiłam z Majko na niską temperaturę akurat, ale zrobię na ciutek wyższą z boca. Właśnie te miski są robione na szkliwie boca. Także niemieckie szkliwo. I pokażę Wam, jakie miski zrobiłam. Po przyjeździe z Gdańska oczywiście zaraz się wzięłam za glinę. Bo muszę Wam powiedzieć, że w zeszłym roku, jak zaczynałam, to tak, no nie do końca w związku z tym, że ja nie mam tej pracowni, ja wspominałam Wam, nie mam pracowni i no ciężko mi jest między kuchnią a salonem w takiej małej oranżerii, tam nie wiem, 1,5 metra na metr, nie wiem ile to, nawet chyba 1,50 m, nie, no może ma z 1,50 m, także naprawdę 2 piece, stół, koło, nie ma się gdzie ruszyć. Ale jak się przeprowadziłam po tego koguta, jak już widzieliście film wcześniejszy, no to dostałam wiatru w skrzydła, po prostu zupełnie inny komfort pracy. I nawet jeżeli te prace mi nie wychodzą tak, jak ja bym chciała, to uważam, że są wystarczająco dobre na moje umiejętności. A jeszcze taki wazonik sobie poszkliwiłam, ale to z zeszłego roku akurat. Mam kilka prac jeszcze z zeszłego roku, ale okazało się, że używałam różnych glin, nie zapisywałam tego, nie zaznaczałam na tych pracach, jakie gliny, a były gliny na wysoką temperaturę i gliny na niską. W związku z tym, no już tak zostanie, a teraz to już się, że tak powiem, więcej orientuję. Rok jednak tej teorii, którą zgłębiałam, no i troszeczkę praktyki, powiedzmy, dało mi duże doświadczenie, no ale to tak jest, no. Im więcej się coś powtarza, czy robi, zgłębia wiedzę, tym się jest większym ekspertem, można powiedzieć. No więc tak, chcę Wam pokazać te miseczki, które zrobiłam po przyjeździe, czyli w tym tygodniu. I to jest tak, mój mąż się śmieje, że utoczyłam nocniki. To będzie taka miseczka z takim zdobieniem tutaj kwiatowym. Będzie malowana. Tak wygląda. Tak. Takie otworki będzie miało. No i tutaj ma na druty 2. Gdzie to są te? Miałam takie 2. Tu, nie, tu. 2 takie. O tutaj. Tu będą na druty 2 takie margaretki. No, taka miseczka. Ona jeszcze nie jest wypalona, to jest surowe wszystko. Także się brudzi bardzo. I drugą taką, troszeczkę niższą, ale też na zasadzie nocnika. A mnie się tak ten kształt podoba. Jest z takimi dziurkami. No tak będzie wyglądały. I one będą, ja myślę, że one będą po 150-160 zł. Jeszcze nie wyceniłam tak do końca, ale jak wypalę, to już będę wiedziała, jaka cena. Ile szkliw, ile farby i tak dalej zużyję. No i chciałam się pochwalić Wam jeszcze jedną rzeczą, ponieważ no ja będę robiła różne te miski, ale teraz oczekujcie na nową serię misek. Seria będzie się nazywała Mandragora i będzie wyglądać tak. Takie wycięcie. Też tutaj na 2 druciki w kształcie takiego kwiatka. Tak będzie. Tych misek nie będzie dużo. I ja podejrzewam, że kilkanaście. To będą takie krótkie serie. Ale już się nie mogę doczekać. Już mam kilka oczywiście zrobionych i się suszą. Część czeka na trymowanie. Także bardzo mnie wzięło. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo mnie wzięła ta glina. Nie myślałam. No ale no niestety muszę brać siły na zamiary, bo wczoraj naprawdę bardzo ciężko pracowałam. Kilka godzin, gdzieś około
no, samo toczenie to tak nie było długo, ale ugniatanie tej gliny, przygotowywanie, to wszystko wymaga ogromnej siły, zaangażowania właśnie mięśni. No i dzisiaj trochę opadłam z sił, więc dzisiaj mogę wycinać dziurki, mogę tam po prostu dopieszczać to wszystko, także fajnie, bo to można sobie takie etapy zrobić. Więc tak, to jest cały film o mojej działalności teraźniejszej. Będzie oczywiście jeszcze więcej tych miseczek i więcej, znaczy kształtów może nie za dużo. Teraz się skupiam właśnie na tej kolekcji Mandragora. No i tak, tyle na dzisiaj. O dzierganiu dzisiaj nie było. No było, bo w tej miseczce mam zaczętą tunikę z Dropsa. Tyle mam oczywiście, no nie robię, bo dalej męczę ten, o rany, no jak się nazywa, ten brzoskwiniowy. Już mam wszystkie części, jeszcze tam mi brakuje troszkę rękawów, ale czasu mało, jak się chodzi do pracy, bo to jest teraz moja praca. No to już nie mam tyle czasu na dzierganie. No tak to wygląda. Ach, nie będzie widać, może tak na dwa jak złożę na dwa. O, to jest taki kolor wiśniowy. Bardzo ładny kolor. Ja Wam opowiem o tym troszeczkę więcej, jak więcej zrobię, bo nawet nie wiem, nie mam tutaj kłębuszka, jaki numerek jest tej włóczki. To jest Dropsa Len bodajże. Zaraz tutaj, może tu będzie pisało. Będzie napisane, przepraszam, tak to się mówi, będzie napisane. Ale chyba nie. Tak, Dropsa Len, tak się nazywa ta włóczka, ale numerek to nie, a nie wiem, czy to nie jest ten numerek. 105 róż, ale on wychodzi taki wiśniowy. No i taka tuniczka. Tak, tutaj gdzieś jest Dropsa Len i tutaj chyba jest, tak, 100, nie, gdzie to ja to wiem, kolor, o tutaj jest kolor. Także taką sobie tunikę chcę zrobić. I tak robię. Drops ma tak dziwnie, bo nie ma na rzędy, tylko na centymetry. No niby jak próbka wyjdzie, to powinno się zgadzać, ale ja sobie tutaj jeszcze swoje notatki, ile rzędów, żebym wiedziała, ile rzędów przerabiam, bo to jest wtedy prościej, bo jednak część się robi jerseyem, a część się robi francuskim. Także, no, żebym wiedziała wszystko, także sobie taką tuniczkę powolutku robię. No i oczywiście ten brzoskwiniowy kończę, już nie mogę się doczekać, no bo chcę też tą oliwkę poprawić ewentualnie, no ale nic, także słuchajcie, no takie miseczki i taka mandragora będzie na Was czekała już niebawem, także obserwujcie kanał i bądźmy w kontakcie. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Pa, pa.